z rynku napływają różne wiadomości. Wspaniały sukces deweloperów sprzedaży, ale co ten sukces naprawdę oznacza i czy korekta ich wyników wkrótce w sposób dramatyczny nie nastąpi? Niby poprawiła się ilość budów rozpoczynanych w marcu 2023 w stosunku do lutego i to wzrost jest znaczący, ale jak on wygląda naprawdę na tle innych wyników oraz dane o sprzedaży detalicznej, które mówią wiele i pokazują, że nastroje wśród konsumentów niekoniecznie są takie różowe, jak niektórzy chcieliby widzieć. Nasz kanał jest oczywiście poświęcony nieruchomościom, ale odniesiemy się też szerzej troszeczkę do tego, co się dzieje w ogóle w gospodarce, no bo nieruchomości są na tle gospodarki. Jeżeli interesuje Ciebie obrót nieruchomościami, to co się dzieje na rynku, inwestowanie, pośrednictwo, zarabianie na nieruchomościach, flipowanie, cokolwiek, zachęcam, subskrybuj ten kanał, bo tu jest sporo informacji na ten temat i staramy się te informacje popierać realnymi danymi. W tym wypadku będą to dane GUS-u, myślę, dość ciekawe i dużo, naprawdę dużo mówiące, a jeżeli masz jakieś propozycje kolejnych tematów, którymi warto się zająć, no to zachęcam, napisz o tym w komentarzach, chętnie robimy audycję pod Wasze zamówienie. I szybko przechodząc do zagadnienia nieruchomości. Oczywiście dostaliśmy właśnie teraz informacje o rekordowych zyskach deweloperów w 2022 roku. To są faktycznie bardzo, bardzo duże zyski, a przecież podobno rok 2022 nie był dobry w budownictwie. O co tu chodzi? No, to jest magia ekonomii, czy też magia księgowości trochę. Te wyniki będą na pewno wkrótce skorygowane, już takich rekordowych zysków nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że deweloperzy ten swój zysk naliczali też według zawieranych umów sprzedaży mieszkań, tych umów na koniec zawieranych. Zresztą deweloperzy zawsze dokonują cudu i liczą swoją i podają swoją sprzedaż tak, jak im jest wygodniej, a to według zawieranych umów rezerwacyjnych, które tak naprawdę niewiele znaczą, a to według umów deweloperskich, które już są trochę poważniejszymi umowami, a to znowu według sprzedaży. I mając kryzys w budownictwie w 2022 roku znaczący, można pokazać, że się osiągnęło sukces, o czym mówiliśmy w audycjach, ale też będzie na koniec tej audycji powrót do tego, dlatego że najpierw odniosę się do tego, co dzieje się w gospodarce. Niektórzy nawet na tym kanale napisali, wszystko drożeje, więc najmy będą też drożeć. No, tak niekoniecznie wiem, czy tak będzie, bo być może niektórzy albo uciekną do mamusi i tatusia. Zresztą widać już, że czynsze najmów troszeczkę spadają, troszeczkę ten rynek się ogarnia. A dlaczego? Bo my, jako Polacy, tak naprawdę zaczęliśmy wielkie, ogromne oszczędzanie. I na dowód tego oszczędzania pokażę Wam kilka danych właśnie GUS-owskich. Zobaczcie, na przykład jest to sprzedaż detaliczna towarów liczona w cenach stałych do analogicznego okresu w zeszłym roku. Ta kreska na końcu to jest marzec 2023. Widać było, że ta jakby dynamika spadała i hop, i już jesteśmy na minusie i w lutym, i w styczniu, i to na potężnym minusie o wiele procent. Jak to wygląda? To samo możemy zrobić, jak to wygląda w branżach. Czy wszystkie branże tracą? Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Mamy te tabele takie, to jest porównanie, na przykład luty był 100%, w marcu coś tam wzrosło 2023 roku, ale mamy też porównanie marzec do marca oraz pierwszego kwartału 2023 roku do pierwszego kwartału 2022 roku. No i cóż, w samochodach osiągnęliśmy sukces 103% w cenach stałych. W lekarstwach, może leczymy się z depresji albo z innych chorób, też osiągnęliśmy sukces oraz w tekstyliach i obuwiu. Pozostałe branże
no to jest po prostu kilka albo nawet wręcz kilkanaście procent spadku. Oszczędzamy, można powiedzieć, prawie na wszystkim. Zresztą jak wygląda też dynamika w cenach stałych sprzedaży, zobaczmy te kilka ostatnich miesięcy. Ten ostatni okres to jest po prostu spadek. Spadek naszej sprzedaży, naszych zakupów detalicznych liczonych w cenach stałych. Co to oznacza? No to oznacza po prostu, że mimo że zarabiamy więcej, no bo dzięki inflacji czasami nam pensje podnoszą, ale one rosną mniej niż inflacja, koszty rosną prędzej i zaczynamy martwić się o własną przyszłość i to nie jest dobry okres na inwestowanie. Jak to przekłada się na rynek budownictwa? Bo powiedziałem, że tutaj możemy jakby mieć różne interpretacje. Spójrzmy najpierw na liczbę budów oddanych. Zawsze uważam te tabele, że nie jest to najbardziej miarodajne o tym, co się dzieje dziś na rynku, ponieważ tak naprawdę no to pokazuje też to, co zaczęliśmy budować deweloperzy na przykład 2 lata temu, a indywidualnie to 4 lata temu to, co zaczęliśmy budować, bo takie są mniej więcej szacowane okresy budowy, czy to deweloperskiej, czy indywidualnej, począwszy od momentu wejścia na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia budowy, do oddania lokalu do użytkowania. 2 albo 4 lata. I tutaj mamy troszeczkę jakiś wzrost, ale to są tak naprawdę, mówiąc, minimalne wzrosty. No, z czego to wynika? Z tego, co powiedziałem. To jest jak gdyby konsumowanie tego, że kiedyś budowaliśmy więcej, ale to jest w zasadzie jedyny wzrost w budownictwie, bo jeśli chodzi o pozwolenia, no to tutaj jest fatalnie. Widzicie co prawda liczbę podkreśloną, 123 więcej wystąpień od pozwolenia lub zgłoszeń budów marzec w stosunku do lutego 2023. Miesiąc do miesiąca jest niby więcej, ale to jest 1 miesiąc do 1 miesiąca, jak to mówią pierwsza jaskółka. Wiosny nie czyni, przynajmniej nie zawsze. Zobaczcie, rok do roku, czyli marzec do marca, mamy teraz indywidualnie 50, prawie 60%, u deweloperów ledwie 70% tego, co było, czyli minus 30 lub minus 40% w stosunku do tego, co było. A porównując kwartał do kwartału, no to u deweloperów wychodzi gorzej, bo to jest minus 35%. W indywidualnym budownictwie również minus 35% pozwoleń, a nie każde pozwolenie. Popatrzcie się, ile to jest tysięcy mieszkań. Nie każde pozwolenie rozpoczyna budowę. O rozpoczynaniu budowy decydują to, co po prostu właśnie rozpoczęto i tutaj pokazuję Wam wykres budów rozpoczynanych. Wydaje się trochę lepiej, te spadki są mniejsze niż w ilości projektowanych budów, ale są. Ten wzrost 167% luty do marca to wygląda naprawdę imponująco, a tu nawet u indywidualnych 181. No ale marzec to jest zawsze miesiąc sprzyjający po prostu rozpoczynaniu budów, a luty to jeszcze taki zazwyczaj miesiąc śpiący. Zobaczmy sobie, jak to wygląda na prawdziwym wykresie. O, i tutaj dane są znacznie ciekawsze. Faktycznie te czerwone kropki to jest linia budów, które zostały rozpoczęte, mieszkań. I tu, jeżeli chodzi o te budowy, no to widzimy znaczny, ogromny skok, wydawałoby się, i to jest prawda, bo tak naprawdę, zobaczcie, to jest ilość budów rozpoczętych największa od lipca 2022 roku i tu można powiedzieć, mamy ożywienie. Ta zielona linia, taka łamana, no to są ilości budów, których
rozpoczęto właśnie występowania o pozwolenia lub zaczęto zgłaszać, czyli to są te pierwsze formalności. No i też widzimy jakieś odbicie, ale już nie tak spektakularne jak w marcu i widzimy też taki ciągły narastający spadek od wielu miesięcy, praktycznie od lipca zeszłego roku. A tak naprawdę jakbyśmy spojrzeli się na poziomy, gdzie my jesteśmy, no to jesteśmy bardzo niskim poziomie. Te kropki tutaj, które zaznaczyłem, podświetlone tak na żółto podkreślone, to są ilości budów rozpoczynanych w marcach lat poprzednich i tak szczerze mówiąc widać, że nie bardzo czym się mamy pochwalić. No żeby już tak nie mówić bardzo źle, oczywiście to odbicie coś oznacza i jak na razie to ten taki faktycznie dynamiczny przyrost, wzrost budów rozpoczętych w marcu 2023, ja bym raczej składał na karb tego, że ruszono to, co było odkładane do tej pory. Te wszystkie pozwolenia wcześniejsze, które były takie mocno zamrożone i ta różnica między pozwoleniami a rozpoczynanymi budowami była spora. Teraz to zostało ruszone w marcu. No i tak naprawdę, żeby zobaczyć, co będzie dalej, czy to jest prawdziwe ożywienie, czy też to jest takie po prostu coś się tam wydarzyło i po prostu mamy taki wyskok marcowy, no to musimy poczekać. Myślę zresztą, że tak naprawdę to musimy czekać cierpliwie do drugiej połowy tego roku. Dzisiaj widać też wyraźnie, że nastąpił jakiś ruch u niektórych deweloperów, nie u wszystkich. Ludzie w ogóle generalnie rzecz biorąc najchętniej kupują czy też rezerwują te mieszkania, które są trochę droższe, dlatego że się znajdują w lepszych lokalizacjach. A dlaczego to jest w tej chwili dominujący trend? Bo większość tych rezerwujących to stanowią czy to inwestorzy, czy też tacy majętniejsi, być może też właśnie inwestujący lub kupujący dla siebie, ale tacy, którzy wiedzą, że na przykład jeżeli inwestują i kupują takie mieszkanie pod wynajem, to w tej lepszej lokalizacji będzie po prostu łatwiej kupić i oni po prostu tam robią ruch, a te takie peryferyjne lokalizacje już tak niekoniecznie dobrze mają. Troszeczkę to ożywienie, o którym powiedziałem, nastąpiło z tego powodu, że wiele osób, co najmniej 3 grupy, dyskontują to, co się dzieje wokół kredytu bezpiecznego, bo to są ci, którzy liczą, że ten kredyt dostaną i pomyśleli sobie, Boże, to lepiej może nie czekać, może teraz na wszelki wypadek podpiszę umowę rezerwacyjną, wejdą przepisy o kredycie, no to będę patrzył się dalej, to podpisywanie umowy rezerwacyjnej z deweloperem nie wiąże się z jakimś tak, szczerze mówiąc, specjalnym ryzykiem. Niektórzy zawierają umowy deweloperskie, niektórzy po prostu kupują. Ci, których stać na gotówkę, sobie myślą, Boże, zaraz mi się pojawią na rynku ci z kredytów, ci beneficjenci taniego kredytu, więc lepiej jest od tego uciec i lepiej kupić wcześniej. Krótko mówiąc, ten kredyt troszeczkę, jego dyskontowanie, jego wejścia, troszeczkę ten rynek ożywia. Jaki jest, tak szczerze mówiąc, też zakres możliwości tego kredytu? No to rząd szacuje, że tych kredytów może być około 10 tysięcy w tym roku, w 2023, około 40 tysięcy w 2024. Jak będzie, zobaczymy. No to są szacunki. Rząd szacuje też troszeczkę dalej, na większą ilość lat, no ale to im dalej planujemy, tym mniejsza pewność jest naszego planowania. Czy z takiego kredytu swoją drogą warto skorzystać? No, to jest zależne, jak oceniasz naszą sytuację, bo jeżeli myślisz, że czeka nas niestety spora inflacja teraz, to może ten kredyt być dość opłacalny. Kupisz dzisiaj, inflacja będzie rosła, przez 10 lat będziesz mieć zabezpieczenie w postaci tej gwarancji o stałej stopie. Za 10 lat
może inflacja się skończy, może, podkreślam, wtedy raty nie będą takie ogromne, jak grożą teraz, a może też inflacja zeżre wartość pieniądza, więc za 10 lat tego kredytu ta twoja rata będzie niewielka. Powiedziałem kilka razy może. Może tak będzie, a może tak nie będzie. Kto z nas wie, co będzie za 10 lat? No, musisz coś założyć i możesz o ten kredyt wystąpić. W każdym razie to, co ja widzę w tej chwili, to tak w podsumowaniu raczej zbytnim optymizmem nie napawa. Cała ta sytuacja gospodarcza na razie pokazuje, że tak, inflacja jest. Może ona troszeczkę spadła, ale tak naprawdę to jest nadal duża inflacja. Sprzedaż detaliczna spada i jest to bardzo niedobra wiadomość, no bo ona też przekłada się na całą kondycję gospodarki, na wszystko, co mamy. Przekłada się również tak naprawdę na podatki, które nasze państwo zgarnia i z których potem ono te wszystkie tarcze osłonowe i inne programy socjalne finansuje. A chciałem zaznaczyć, że informacja o wielkości podatku, wpływów z podatku VAT, na przykład za pierwszy kwartał 2023 roku, raczej nie jest optymistyczna. Różne są też tłumaczenia. Jedni mówią, ale i tak mimo wszystko ten pobrany VAT jest odpowiednio duży, ale już niektórzy zaczynają martwić się o wykonanie naszego budżetu i mówią zaraz, ale ten VAT to jest taki niski, dlatego że były liczne tarcze osłonowe, się skończą, to VAT zacznie rosnąć. Pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, inwestowania w tym rynku, zapraszam na ten kanał, na którym będziemy rozmawiali nie tylko o nieruchomościach, ale także szerzej trochę o gospodarce. Pisz nam w komentarzach, o czym chcesz słyszeć. Jeżeli chcesz inwestować lub zarabiać jako pośrednik, no to zapraszam na szkolenia na syben24.pl i cóż, trzymajcie się i nie dawajcie się pesymizmowi. Może nie będzie tak źle. Miejmy nadzieję przynajmniej.